Witam na kanale Grilluj, Gotuj, Testuj. Dzisiaj będą zapiekanki, ale nie takie z budki przy drodze. Będą zapiekanki robione w piekarniku. Jedna z nich to będzie zapiekanka, którą pamiętam z dzieciństwa i często ją sobie robię w domu. Ziemniaki, boczek, kiełbasa, cebula, dużo majeranku. Podstawa to jest majeranek. Nic więcej nie trzeba, żeby zjeść coś pysznego i szybkiego. No, trzeba ziemniaki tylko obrać. To najwięcej roboty przy tej zapiekance. Następna zapiekanka, dużo majonezu, sera żółtego, wszystko razem zapieczone. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo uwielbiam krewetki. Ser też uwielbiam i majonez. Zobaczymy, jak to razem będzie wszystko grało. I ostatnia, taka trochę jak lasagna. Będzie dużo wołowiny, makaron. Zobaczymy, która będzie najsmaczniejsza. Musiałeś ściągnąć ode mnie, nie? Ciekawe, co tato powie o zapiekance tej, którą też robił bardzo często w domu. Przeżegnajmy się może. Zaczynajmy. No to zaczynamy. Kilogram krewetek, pół szklanki majonezu, łyżka masła, 120 g tartego cheddara i 120 g tartej mozzarelli, szklanka panko, jeden listek laurowy pokruszony, łyżeczka czarnego pieprzu, łyżeczka czosnku granulowanego i w oryginale była mieszanka przypraw Old Bay. Ja zrobiłem swoją, bo nie mogłem tego dostać, czyli po pół łyżeczki sól, pieprz cayenne, papryka słodka, gorczyca mielona, ziele angielskie, liść laurowy, gałka muszkatołowa, goździki, imbir, kardamon i cynamon. Zagotowujemy 4 litry wody, wrzucamy przyprawy, po wymieszaniu przypraw dodajemy krewetki, mieszamy. W zasadzie je tylko blanszujemy przez 30 sekund. Odsączamy ręcznikiem papierowym nadmiar wody, żeby wszystko nie pływało. Dodajemy majonez do krewetek, czosnek granulowany, pieprz, mieszamy. Dodajemy mozzarellę, cheddar. Wszystko razem mieszamy. Ręką łatwiej to rozprowadzić. Naczynie żaroodporne nacieramy masłem. Moje ma 25×25 na 8 cm i wkładamy wszystko do środka. Uciskamy wszystko. I robimy posypkę. Masło roztapiamy, dodajemy panko, mieszamy, tak żeby się zrobiła konsystencja piasku. I posypujemy równomiernie, żeby przykryło dokładnie wszystkie krewetki. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni Celsjusza na około 15-20 minut. Jak widzicie, tak żeby góra ładnie się spiekła. I gotowe. Teraz bierzemy się za następną, makaronowo-wołowa. 340 g makaronu, 450 g mielonej wołowiny, pokrojone w kostkę pół zielonej papryki i czerwonej, 2 szklanki sera cheddar, pół szklanki startego parmezanu, 1 średnia biała cebula, 2 łyżeczki wędzonej papryki, łyżeczka chili i łyżeczka czosnku granulowanego, łyżka sosu Worcester, 225 g serka wiejskiego, około 425 g sosu pomidorowego, puszka pomidorów całych, 225 g kwaśnej śmietany 18, 2 ząbki czosnku, kolendra do dekoracji. Makaron gotujemy tak, żeby był niedogotowany. Odcedzamy, zlewamy zimną wodą, żeby nie doszedł. Mięso smażymy na patelni około 2 minuty. Przyprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy cebulę, paprykę zieloną i czerwoną. Wszystko razem mieszamy. Dodajemy przyprawy, czosnek. Podsmażamy około 3 minuty na dość mocnym ogniu. Dodajemy pomidory w puszce i sos pomidorowy. Dodajemy sos Worcester i smażymy przez około 5 minut. Teraz łączymy serek wiejski, śmietanę i parmezan. Wszystko razem mieszamy. Pieprz, sól. Dodajemy makaron. Mieszamy dokładnie, żeby masa obkleiła makaron. Przekładamy do naczynia żaroodpornego. Wymiary takie jak poprzednio. Układamy pierwszą warstwę z makaronu, drugą z mięsa, ser cheddar, znowu makaron, znowu wołowina i znowu cheddar na samą górę, żeby ładnie się zapiekło. I wkładamy do pieca na 180 stopni na około 25 minut. I wygląda pięknie. Trochę się wylewa, ale to nic. I gotowe. I teraz mój pewniak z mojego domu. Około kilogram ziemniaków po obraniu, biała cebula około pół kilograma, kiełbasa dobrej jakości 400 g, boczek wędzony surowy pół kilograma, pieprz, sól, majeranek, dużo majeranku. Ziemniaki kroimy w plastry, skrapiamy oliwą, posypujemy majerankiem, żeby równomiernie się wszędzie rozszedł. Solimy, pieprzymy i znowu mieszamy. Kiełbaska w dość grube plastry, z boczku ściągamy skórę, żeby nie gryzło się źle i też kroimy w cienkie plastry. Cebula w średnie plasterki, też majerankiem ją posypujemy, solą, pieprzem. Dokładnie mieszamy, żeby wszędzie weszły przyprawy. Pierwsza warstwa ziemniaki, żeby się fajnie spiekły, żeby wszystkie smaki w niej wsiąknęły. Druga warstwa boczek, troszkę pieprzu, kiełbaska,
cebula, znowu ziemniaki, znowu boczek, kiełbaska, cebula, pieprzu troszkę, ziemniaki na samą górę, naczynie żaroodporne tej samej wielkości, piekarnik 180 stopni, mniej więcej godzina. Po pół godziny można przykryć, żeby ziemniaki się nie spaliły. I gotowe. Zapraszam do stołu. Przechodzimy do konsumpcji. Wszyscy głodni. Tak, nie możemy się już doczekać. Zapiekanka, którą pamiętam z domu, tak dobrze, dlatego ją zrobiłem. Ta jest z wołowiną, pomidorów, dużo sera żółtego, cheddara. Tu to są krewetki w majonezie, w cheddarze, w mozzarelli. Brzmi nieźle. Zacząłbym od tego. O kurczę, a nie miałeś szpadla? To nie wyjdzie. Tak, rączką. O, rąsia. Tak, teraz moja kolej zdecydowanie. Ale mi resztę daj. A masz kefir? Kefirku to bym też zarzucił do tego, ale... No ja to z kefirem zawsze jem. Elegancko, ale dziękuję. być. Ale to jest odcinek bezkefirowy. Czy mógłbyś podać ręczniki papierowe? Do statysty mówisz czy do mnie? No, tak. Możemy już ten? Czekajcie chwilę, no. Ja już nie mam Pamiętaj, że... Dobra, Nie jest. ma. No, pod Teraz, stołem. teraz będzie cięcie i jeden talerz taki pusty. Oj, tam Kurczę, tylko sobie przetrzę usta. powiem wam, jak patrzę na tą zapiekankę, przypomina mi się ten film Wielkie Żarcie. Kurczę, naprawdę. Jak patrzę na ten stół. Smacznego. Zajebiście. Podstawa to jest majonanek. I poza solą i pieprzem jedyna przyprawa. Zajebista. Ale kefirek by do tego wjechał. Na pewnie. Klasyka polskich stołów. Do tego jeszcze pieczarki można by dać. No, myślałem o tym, No. ale ja pamiętam z domu, że nigdy nie było pieczarek. Ja na przykład taką zapiekankę zalewam śmietanką. To by mi zepsuło smak. Też ser żółty daje. Czyli robisz taką zalewę klasyczną z zapiekanki, żeby to wszystko się jakby skleiło, dało się uciąć kwadracik. Wrogiem dobrego jest lepsze. To jest po prostu pyszne. Klasyczna pieczonka. Bardzo dobra. Nie wiem, czy talerzy nie zmienić. Nie, czemu? Proszę cię, No nam dawaj. przejdzie do smakiem, nie? A jak przejdzie, to na pewno lepszym. Makaroni. Ktoś nic nie powiedział, że tu jest makaroni. Powiedz nam o historii tego makaronu. Fajna, pikantna. Już wiecie? Nie brakuje trochę soli. Ja jestem hiperrestrykcyjny, jeżeli chodzi o gotowanie makaroni. Dla mnie makaron jest rozgotowany. Bo doszedł w piekarniku. Makaron był taki, że był twardy, nie do zjedzenia jeszcze na pewno po gotowaniu. I od razu go zlałem zimną wodą. Powiem wam, że ja nie lubię makaronu twardego. Rzadko kto lubi. Bardzo smaczny. Ja bym tą zapiekankę potraktował jako fajną bazę. I takie sobie po prostu. Myślę, że od razu możecie sobie dołożyć coś od siebie. Fajne danie dla kawalera na kilka dni. Teraz już pożar w żołądku gaszę. Tata dzisiaj mało mówi, bo chyba był naprawdę głodny. Kurczę, strasznie. Ostatnio walczyłem ostro z taką klasyczną lasagnę i trochę włożyłem do tego serca i taki zapiekany makaron z wołowiną może być zdecydowanie lepszy. Nie jest to nic wyjątkowego, ale dobre. Umyjemy sobie talerze, bo wiedzie najdelikatniejsza. Subskrybujcie nasz kanał. Po reklamach wracamy? Mamy już jakieś reklamy? Czekamy, nie? Cały No. czas na pierwsze reklamy. Zakłady mięsne Andrzej. Mogę zrobić tak i powiedzieć nazwę twojej firmy. Za 5 dni. Ale no, od czegoś trzeba zacząć. Znaczy ja bym dojadł, ale gdybym wiedział, że nic więcej nie jemy. A ja nie jestem... No i bierzemy się za delikatniejsze smaki troszkę. Bo to dla nas. Z choinką, tak świątecznie. Tej posypki tam, tak na bok, żebyś Mm. spróbował jej. Fajnie pachnie. No. Sam łowiłeś? Nie, od lokalnego tutaj, wiesz, dostawcy. Rybaka. No, z pompy. Z Bytomki tamten. Może Nie, nie no tak. wszyscy wiedzą, że Wiecie, Bytom talerz, ma tak? dostęp do morza. No. Co to jest? Co to? To jest przepis pani, która to danie robi swojemu ojcu, bo je uwielbia. Taka tkliwa historia, ale już mi tu brakuje czegoś pikantnego. O, to samo No to chciałem chciałem powiedzieć. pytać. A może sok z limonki? Ja bym wolał płatki chili. A ja magii. Mam chili. Poczekajcie, no. To jest mdłe. Bez wyrazu. Będziemy na wizji, że tak powiem, dopracowywać ten temat. Generalnie jest to smaczne, ale bardzo takie za łagodne. Limonki? Tak, poproszę. Po kropelce? To będzie inna bajka. Troszkę chili? Dobra, sypnij sobie. Sprawdźmy, co to teraz nam z tego wyszło. Mówię wam, magii by załatwiło sprawę. No kurde, no i o to chodziło. Do paczek Dużo mało lepiej. brakowało. Jakbyś to polał szpikiem jeszcze. Przemilczę. Też szybkie danie bardzo, ale dużo się tego nie zje. Niby danie lekkie, bez krewetek, ale bomba kaloryczna. Majonez kielecki, on też ma mocniejszy A smak niż jednak, taki czyli- dekoracyjny czy coś, nie? Czyli ty jesteś kielecki, nie winiary. Po 100 zł No. za reklamę. Teraz rozpętamy burzę. Ja kielecki używam do sałatek, a tak normalnie to Hellmans babuni. Zaczynamy ten temat. Zostałem wywołany. Ja winiary. Kielecki. Nie, ja kielecki. Ale kielecki Kielce są tylko, potęgą. tylko do jednej rzeczy. Do frytek. Jadłem o wiele lepsze krewetki. To jest trochę marnotrawstwo. Ja pierwszy raz zrobiłem krewetki w taki ciężki sposób, no zawsze właśnie tylko patelnia, czosnek, pietruszka. No w tempurze jeszcze ewentualnie, no ale to już jest co innego, bo to jest taka przekąska. Krewetki poza konsystencją smaku nie zostało nic. Zapach czuć, ale tak Ale jakby to samego smaku. No, Krewetki nie ma, jest tylko konsystencja krewetki. Krewetka ma przerąbane w tym daniu.
zdania. Ale na pewno musicie sobie wyrobić sami swoje zdanie, bo może to komuś posmakować. Szybkie, proste danie, nie najtańsze, bo ziemniaki są tańsze, ale smaczne. To jest smaczne. Zjadliwe. Przechodzimy do oceniania. Pierwszą sobie ocenimy zapiekankę z wołowiną. Ciach. Następne ocenimy krewetki. Ciach. Dla mnie to było zbezczeszczenie krewetek. Tak jest. Fajna ta posypka. Nie były przeciągnięte i tyle. Teraz oceniamy mój domowy przepis od tego pana po lewej. To jest jego tata. To są smaki moje dzieciństwa. Nie było maślanki. 8. Nie było kefirku. No tak. Masz rację, no. Róbcie sobie takie zapiekanki, próbujcie, może komuś posmakuje. Nie sugerujcie się ocenami do końca, albo się właśnie zasugerujcie i sobie od razu coś dodajcie fajnego. Proste dania, wygodne, szybkie do zrobienia. Można sobie to zrobić też dzień wcześniej, wstawić do lodówki i upiec na drugi dzień, nie ma problemu. Jest gotowy obiad dla całej rodziny, nawet na 2 dni, więc zapiekanka to jest super prosta rzecz i warto sobie kombinować i łapać swoje smaki. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć. Cześć. To było twoje najdłuższe zakończenie. Magdusia, czy pani posiada węgiel? Bo po takiej mieszance to wiesz, mogę do domu mieć problem dojść. Ja muszę coś powiedzieć. Dobrego jeszcze. Dobrego, najgorzej. Będzie z tego lecieć. Witam Was na moim kanale. Dzień dobry szefowo. I co dzisiaj jemy? I do dzielenia się z rodziną. Pam, 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 Zapiekankami. pam, pam, pam. Pam! Łobiot! Weź se chleba trochę. I sól i pieprz. Sól, pieprz i maki. Maga, a ty jesteś kielecki czy winiarek? I to jeden hit, ja nie jem majonezu, to nie. Jak można nie jeść majonezu? Nie wiem, wyłączać, czy będziecie coś mówić śmiesznego? Nie. To takie nieposolone jest. Pozdrawiamy cię, Wojtek. O, jakbyś te krewetki namoczył w żubrze, to może bym to wpierdolił.